Niezbyt często piję energy drinki, zdarza mi się wypić Red Bulla bez cukru raz na jakiś czas. Przeważnie no to jeżeli już to wolę napić się kawy, no ale musiałem spróbować lokalnego specjału. Lokalny specjał ma bardzo mocną nazwę. Cyklon. Ale nie cyklon A, nie cyklon C, tylko po prostu cyklon. Wydaje mi się, że to jest taka wierna kopia Red Bulla. Sprawdźmy to za chwilę. Zadziwiająco smaczny jest ten cyklon. Cyklon jest połączeniem Red Bulla z ciemną herbatą, taką może nawet yerbamatą, takim tytoniowym smaku. Bardzo, bardzo ciekawe. Jest potężnie słodki. Ma 100 mg kofeiny na puszkę. Lubię, nie wypiję całego, przypuszczam, bo 33 gramy cukru to jest rzeźnia, ale dla spróbowania było warto. Dzień dobry z drugiego dnia w El Valle de Antón. Jeżeli dobrze wymawiam, chociaż prawdopodobnie nie. Posługuję się językiem polskim, Świetnie pan mówi po polsku. angielskim i jakimiś miernymi podstawami, nawet nie podstawami hiszpańskiego, i wszystko to mi się miesza w głowie. Niemniej jednak, naładowany cyklonem, wyruszam w stronę centrum miasta, gdzie znaleźliśmy wczoraj taką przepiękną małą kawiarenkę, a z tej kawiarenki chcemy wybrać się do zoo. A to zoo jest bardzo ekscytujące dla mnie ze względu na jedno zwierzę, które tam jest, a mianowicie jaguara. Także jeżeli tam będzie jaguar, to moje marzenie małe się spełni kolejne. Także jestem już cały podekscytowany i mam nadzieję coś ciekawego nagrać. Ale to pięknie tutaj rośnie wszystko. Oj, kury, koguty i różne takie psy szczekające w nocy, to jest to, przez co ja się tu nie wysypiam, jeżeli zatyczek do uszu nie włożę, a jeszcze klimatyzację i wentylatory. Janet właśnie powiedziała, że tam na szczyt tej góry powinniśmy wejść później, także to mi odpowiada. Janet, how do you pronounce El Valle de Antón? El Valle de Antón. Macie bardziej profesjonalną wersję tego, co ja próbowałem zrobić wcześniej. Gracias, Gracias. Pan przyszedł, spróbował nas sprzedać zieleninę na zupę, no ale my nie będziemy gotowali zupę. Za dolarka chciał to mieć. No a my tutaj kupiliśmy kawę. Kawa typu cappuccino, do tego empanada z mięsem i sernik. Za wszystko zapłaciliśmy $11. A w ofercie mieli też huevos rancheros, jajka. 2 jajka i $11 też. Także czasami ta ekonomia tutaj mnie troszkę zaskakuje, bo wczoraj zjedliśmy obiad za 7, a tutaj nam proponowali 2 jajka za 11. Mówię, no nie dodaje mi się ta matematyka. I za wszystko to tutaj, za kawę, sernik i za tą empanadę też zapłaciliśmy 11. Także myślę, że trzeba mieć to trochę na uwadze, bo nie ma takiej struktury w tych cenach, bym powiedział. Sama kawiarnia jest tak przeuroczo położona w takiej, powiedzmy, szklarni w środku takiego lasku. Natomiast ogólnie to, co mieli, to poza kawą, kawa była przepyszna, reszta była taka mierna. Oj, zamiekulkasy. Mają tutaj dużo zamiekulkasów, które rosną sobie na zewnątrz. Piękne, duże. Sytuacja się zmienia. Sytuacja zmusiła mnie do zakupu tego kapelusza z takim wieśniackim nadrukiem. Ale to nic. Jest mi niezbędny, bo po prostu słońce tak parzy w tej chwili, że już nie miałem ochoty nigdzie chodzić. Stwierdziłem albo kapelusz, albo wracam brać prysznic. Padło na kapelusz. Chłopaki w straży tutaj mają amerykańskiego Forda F350 Super Duty na bliźniakach, także poważny temat. Chociaż wydaje mi się, że tutaj raczej nie ma wielkiego problemu z pożarami. Właśnie oni potrzebują takie bardziej wyjazdowe auta niż do gaszenia pożarów. Wilgoć tutaj jest potężna. Kury biegające przy kasach, no to jest inny wymiar zoo. I kurczaczki małe do tego tu jeszcze są. Ogólnie to zoo to jest taką częścią tego lasu po prostu. Niesamowite, niesamowite.
widziałem już leniwca w naturze tutaj, także to było bardzo sympatyczne zaskoczenie, natomiast tamten był mały, ten jest taki większy. Te zwierzęta sprawiają wrażenie takich zagubionych, powolnych. Ja się czasami tutaj też tak czuję. Może to jest takie zwierzę, które odzwierciedla moją osobowość. Nispero Zoo. Cena biletu $4 dla lokalsów, $6 dla imigrantów. No, a u nich gęsi to jest pata, to se zapamięta. Jeszcze przed wejściem ogarnęliśmy kurczaka z takiego grilla tutaj lokalnego. Także zjemy to tutaj, zanim pójdziemy do drapieżnych zwierząt, żeby ich za bardzo nie denerwować. Zobacz, szwagier, jaka Franca. Forfeiter. Indiana Jones jest bardzo szczęśliwy. Jedna z ciekawostek to, słuchajcie, zobaczyć solary tutaj, w tym miejscu, w tym kraju jest bardzo ciężko. To są może pierwsze albo drugie solary, które widzę. I podobno, że to ma się zmieniać. No nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Przecież tu jest słońce często, może nie non-stop, ale przeważnie. I do tego, jak już jest to słońce, to jest po prostu laser, pali. smartflowersolar.com. Wydaje mi się, że to się porusza, dlatego tutaj jest tych silników tyle i podąża za słońcem. Może w tym momencie temu nie wychodzi to najlepiej, ale tak bym powiedział, że tak może być właśnie. Chyba nie jest już taki smart w tej chwili. To jest boa constrictor. Boa zawężacz. Ja pierniczę, jaki długi jest. Ależ to jest piękne, majestatyczne zwierzę. Jejku. Nigdy w życiu nie widziałem jeszcze jaguara, ale jest niesamowity. Jest dużo ładniejszy niż tygrys czy lew. Są też takie czyste. Nie, zazwyczaj tygrysy to w tych zoo to zawsze są takie upaćkane w czymś, a ten jest taki jak zwierzę domowe. Jestem w szoku, że w Stanach Zjednoczonych też są jaguary. Nie wiedziałem o tym. Występują aż od południa Stanów Zjednoczonych do północno-wschodniej Argentyny. Do tej chwili najbardziej mi się podobał jaguar, ale zobaczyłem, że mamy tutaj polskiego koguta. Ale jaja. I kolejny Gallus domesticus z Polonii. Zielona iguana i ciekawostka jest taka, Kenneth mi powiedziała, że oni normalnie tutaj iguany jedzą. Wyruszamy tutaj na taki hiking, wędrówkę, no i na dzień dobry jest informacja, które węże są jadowite. Także staram się to zapamiętać i trzymać się od nich z daleka. Widzę, że te rzeczywiście te bardziej kolorowe są bardziej jadowite może niż te, powiedzmy tutaj takie jednobarwne, jakieś tam zielone, czerwone. No, zobaczymy. Ubezpieczenie mam w razie co. To jest dżungla. Dżungla przez wielkie G. Nagle tutaj tak zrobiło się płasko przez chwilę. Ja wypatruję cały czas boa zawężacza i innych takich, ale na razie tylko wiewiórkę widziałem i może niech tak pozostanie. Ale wygląda na to, że zbliżamy się do właśnie grani i tą granią się tam kawałek dochodzi do podobno miejsca, w którym jest przepiękny widok. Po jakiejś pół godzinie od wyjścia docieramy właściwie na grań. Widoki są niesamowite. Są dokładnie takie, jak sobie wyobrażałem. Nic za bardzo nie nagrywałem wczoraj. Wczoraj był taki spokojny dzień. Wypożyczyliśmy rowery, jeździliśmy rowerami tu po okolicy, coś tam zjedliśmy, ugotowaliśmy troszeczkę i w zasadzie na tym się kończy dzisiaj ta przygoda w El Valle de Antón. Fajne miejsce. Nie powiedziałbym, żebym tu wrócił.
dlatego że może tych atrakcji nie ma tak bardzo dużo, czy tych szlaków, ale żeby tu przyjechać raz zobaczyć, jak ci ludzie żyją, jak to wygląda, myślę, że zdecydowanie warto. Tak dzieci podróżują do szkół, tak ludzie tutaj próbują upchnąć się do tej ciekawej wersji Toyoty. Drzwi są niezamknięte, gość tak sobie odjedzie. Wolna amerykanka. Najciekawsze jest to, że w całym tym chaosie tutaj można się czuć bezpiecznie. Myślę, że bardzo szybko można się tutaj odnaleźć i sobie zacząć radzić. Może rzeczywiście te taksówki nie mają żadnych liczników i tak dalej, ale są na to sposoby, żeby sobie z tym jakoś radzić i być bezpiecznym. Może te bezpieczeństwo i higiena pracy nie istnieje na jakimś wysokim poziomie, ale nadal nie widać, żeby działo się coś szalonego. Mi się wydaje, że my tak wraz z rozwojem cywilizacji się stajemy tacy bardzo przewrażliwieni i ostrożni na wiele rzeczy, a potem jak się przyjeżdża tutaj, się okazuje, że można robić rzeczy trochę inaczej, no może wcale niekoniecznie bardzo mocno gorzej. Spójrzcie na ten autobus, który tutaj będzie przejeżdżał. Ci kierowcy są bardzo przywiązani do tych swoich pojazdów, malują je. Później, jak widziałem, stoją na przystanku, to polerują te kołpaki, które są chromowane, żeby się świeciły. Kto ma najczystszy na parkingu, ten wygrywa. Ciekawe, no to jest wszystko zupełnie inne. Zupełnie inne, takie niezachodnie bym powiedział. O, to chyba byłoby najlepsze określenie. Chyba zajechaliśmy na serwis. Co tu się wyprawia? Szybka wymiana opon jak w Formule 1, pit stop w garażu. Nie, no będą naprawiać koło przednie. Mamy pełen autobus ludzi, Gostek już szykuje podnośnik, będzie naprawiał koło. Kocham Amerykę Centralną. Zwróćcie uwagę na to, jak tutaj mają czysto na tym zakładzie. To jest właśnie to, co niektórzy twierdzą, że Panama to nie jest taki kraj czysto latynoski, że może jest w Ameryce Południowej czy tam Centralnej, ale standardy, które mają tutaj są takiej czystości i kultury, pewnie powtarzam się kolejny raz, ale kolejny raz mi się tu rzuca w oczy, że nie mają wiele, ale to co mają, to dbają o to i naprawdę są tacy cywilizowani. O ile można nazwać wymianę koła w samochodzie pełnym załadowanym ludzi cywilizowaną, no to przypuszczam, że są cywilizowani. Słuchajcie, w serwisie samochodowym tam jest lodówka, można sobie kupić napoje, ale to nic, bo tutaj żona pana prowadzącego oferuje tacosy i inne takie, także można sobie zjeść w oczekiwaniu na wykonanie usługi. Pyszne jedzonko, rozumiecie, lokalne. No a się okazuje, że pan nam nową oponę zakłada, całą nówkę, także dobrze, przynajmniej po jednej stronie będziemy bezpieczni. A była tak łysa to opona, tam jest przy tym słupie czerwonym. Nie wiem, jak to będzie widać na kamerze, bo bez zoomu, ale jest dość poważnie łysa. Tutaj jest motto tej firmy transportowej, które w przetłumaczeniu na język polski oznacza: z Bogiem wszystko jest możliwe. Musieliśmy kawałek w słoneczku z walizkami przejść. Kawałek znaczy 2 km. Zostało ogrodzone. Taksówki nie mają tutaj za bardzo dostępu. Zresztą ciężko złapać taksówkę z ulicy, no ale nic. Stwierdziłem, że skoro przez 2 dni się stąd nie ruszam, no to trochę wysiłku mi nie zaszkodzi. I tak wygląda mniej więcej już sam pokój w resorcie. Ten resort był tani, więc chyba nie można się po nim za dużo spodziewać. Jest jakieś tam, powiedzmy, łóżko i tyle. Widok, no akurat trafił się taki z tej strony na parking, nic specjalnego. Nie ma też baru w pokoju. Ogólnie pierwsze wrażenie moje jest takie, że w porównaniu do tych meksykańskich resortów, to tu jest dużo bardziej skromnie, ale okej, jest co jest w miarę duży telewizor. Idziemy tak w sumie na zewnątrz spędzać czas bardziej niż wewnątrz, więc okej. Ostatni dzień przed wyjazdem, jesteśmy w dzielnicy Chorrillo, tak naprawdę na jej obrzeżach, ponieważ ta dzielnica Chorrillo to nie jest najbezpieczniejsza dzielnica, ale jest tutaj jedna wyjątkowa rzecz. Restauracja Coca-Coli. Coca-Cola Cafe. Kiedyś tutaj jeździły tramwaje. Myślę, że historia tej dzielnicy jest bardzo interesująca. Chciałbym o niej więcej doczytać, się douczyć w wolnej chwili, ponieważ działy się tu ciekawe rzeczy historycznie.
Coca-Cola Cafe. Co tutaj mają jakieś owoce morza, promociones. O, jest cała historia, to jest kozak. Można sobie zatrzymać, przeczytać. Zupka dnia, śniadanko dnia. Bardzo korzystne ceny są. Jeszcze przed chwilką myślałem, że kafe Coca-Cola to jest po prostu jakieś zwykłe miejsce, które ma licencję Coca-Coli i oferuje śniadania. Nie, to jest piękny kawał ogromnej historii. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, serwuje posiłki od 1875 roku. Jest to jedyna restauracja Coca-Coli na świecie. W tym miejscu bywali królowie, artyści, Daniel Craig z James Bonda i paru innych ludzi. To jest kurczę sztos. Nie wiedziałem nawet, że coś takiego istnieje, a natknąłem się na to zupełnie przez przypadek, kiedy szukaliśmy miejsca na śniadanie. Także za chwilkę, za $5.50 zjem potężne śniadanie steak z jajkiem. Do tego wzięliśmy plantaina i czarną herbatkę. Jestem podekscytowany, bo to zupełna niespodzianka. Idę się przejść po okolicy. Kurczę, za $5.50 taki posiłek to jest naprawdę uczta dla mnie i dla Kianet chyba również. Historia Panamy to nie tylko kanał i połączenie Ameryki Północnej z Ameryką Południową w pewnym sensie, czy też Oceanu Atlantyckiego z Oceanem Spokojnym. To również burzliwa historia dlatego, że Amerykanie mieli tutaj swój ogromny wpływ. Pewnego dnia w roku 1964 grupa studentów chciała upewnić się, że pakt pomiędzy Kennedym a Chiarim jest przestrzegany i szkoła średnia w Balboa miała nie tylko amerykańską, ale również panamską flagę. Kiedy ci studenci poszli zrobić swoje zamieszanie, to wybuchła rewolucja nacjonalistyczna, w efekcie której 21 studentów poniosło śmierć. Ponad 400 osób zostało rannych. Także to wydarzenie przyczyniło się do wzmocnienia tego paktu amerykańsko-panamskiego, po czym później został podpisany nowy pakt pomiędzy Moreno a Bunker, który to właśnie regulował tę równość pomiędzy Panamą i Ameryką. Rok 1989, ważny nie tylko dla Polski, ale również dla Panamy. Amerykańskie wojsko wkracza do Panamy, ażeby zatrzymać barona narkotykowego. Barona, który jest również dyktatorem. W efekcie tego giną tysiące ludzi, a dzielnica Chorillo, w której byliśmy jeszcze rano, zostaje zniszczona. Ludzie tracą dach nad głową, a różnego rodzaju kosztowności warte setki milionów dolarów przepadają. Dogram jeszcze zakończenie, żeby ten film się tak po prostu nie urywał. Jest parę rzeczy, które mi się w Panamie bardzo podobały. Rzecz numer 1. Przede wszystkim ludzie. Ludzie są bardzo otwarci, bardzo życzliwi, bardzo pomocni. Niestety również bardzo rzadko mówią po angielsku, także ciężko jest o jakąś większą interakcję z nimi. Nawet w sytuacjach lotniskowych spotkałem się z ludźmi pracującymi na lotnisku, nie mówiącymi po angielsku, ale oni tam w tym południowym świecie tak właśnie mają. Nawet kontrole lotów lotniczych unikają mówienia po angielsku, także to jest po prostu taka specyfika regionu. Rzecz druga, która mi się bardzo podobała. Jedzenie. Jedzenie jest tak naturalne, tak świeże, tak dobrze przyrządzone, nie tak fast foodowo. Jest po prostu takie, jak ja sobie przypominam, jak było w Polsce może na końcu lat 90. czy początku 2000. Ten kurczak, on ma włókna, czuje się jego strukturę, on ma smak. To nie jest taki po prostu przemysłowy, hodowlany kurczak na ogromną skalę w Ameryce, czy przypuszczam w Europie, w Polsce również podobnie w tej chwili.
także owoce morza, czy też owoce, czy ten sok, choćby nawet świeży sok z kokosa. To jest po prostu coś niesamowitego. To jest kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba. Rzecz numer 3 to są niektóre atrakcje, tak? Takie atrakcje jak Kanał Panamski są na unikalną skalę, światową wręcz. Inne atrakcje może nie tak bardzo unikalne jak dżungla, są całkiem spoko również. Przypuszczam, że tam są te okolice Phuket, gdzie jest troszkę więcej gór i zakładam, że tam jest jeszcze piękniej. Tak słyszałem. Przyroda z racji położenia jest inna niż u nas. Również mi się to podobało. Wiele zwierząt, tak jak zresztą widzieliście w zoo, czy leniwiec chodzący gdzieś tam po ścieżce w parku. Coś zupełnie innego niż u nas i na pewno warte doświadczenia. Z takich rzeczy, które mi się mniej podobały, no to przede wszystkim pogoda. Pogoda sprawia, że nie chce się tam nic robić, a nam, takim ludziom wschodnioeuropejskim, przyzwyczajonym do chłodu, zaadaptować się do tego jest również bardzo ciężko. Znaczy to nawet lokalni ludzie mówią, że oni nie są w stanie się do tego zaadaptować. 34 stopnie w cieniu, 90% wilgotności sprawia, że chcecie tam być powiedzmy na zewnątrz między godziną 6 rano a 9 rano, no i później do 18 powiedzmy tam bez limitu do północy, czy tam jak długo chcecie. A w ciągu dnia nie wyobrażam sobie za bardzo, zresztą lokalni ludzie również unikają wychodzenia. Kolejną taką rzeczą, co jest niezbyt fajną, to klimatyzacja poza miastem. To nie jest wcale taka oczywistość. Także często w domach mają bardzo gorąco i to jest super niekomfortowe, przynajmniej tak z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia. Komary mnie chyba zjedzą za chwilę. Jeszcze jedna rzecz, która ma duże znaczenie, to jest może być drogo. Nie wszędzie jest drogo, nie wszystko jest bardzo drogie, ale jest wiele miejsc, gdzie jest niemalże tak drogo jak w Ameryce, co nie czyni tego miejsca moim zdaniem tak bardzo atrakcyjnego turystycznie, ale natomiast uważam, że w przyszłości to miejsce będzie miało taki duży potencjał, jeżeli ktoś ma tam kapitał do inwestowania w nieruchomości, dlatego że wyobrażam sobie, że więcej ludzi będzie chciało tam mieszkać. Kurczę, nie ma to normalnie w Kalifornii, w tym miejscu tyle komarów, ale jakoś dzisiaj są. Chowam się trochę przed nimi. Ogólnie, jeżeli mam to podsumować, no to ja tam pojechałem ze względów osobistych bardziej niż tego, że chciałem bardzo zobaczyć Panamę i jestem niezwykle zadowolony z tego, że tam pojechałem, ale to nie byłby mój pierwszy wybór turystyczny. Myślę, że są tam kraje w Ameryce Południowej, które mają trochę więcej turystycznie do zaoferowania. Mogą być tańsze, na przykład Kolumbia jest sporo tańsza, wcale mogą nie mieć mniej atrakcji, może nie będą tak bardzo bezpieczne, bo jednym właśnie z plusów jeszcze Panamy jest to, że ona jest bardzo bezpieczna. Jeżeli ktoś ma takie pragnienie i chciał zobaczyć, to myślę, że na pewno warto. Ja myślę, że tam wrócę ponownie ze względów bardziej osobistych niż turystycznych, ale jak wrócę, to będę chciał się udać właśnie do Boquete, chyba Boquete, może źle wypowiadam nazwę, do tej miejscowości bliżej Kostaryki, która jest wyżej położona, przez to jest chłodniej i sporo przyjemniej. Także takie to podsumowanie. Ja jestem zadowolony, cieszę się, że tyle ludzi obejrzało filmik, dziękuję. Widziałem, że tam pod jednym filmikiem było 16 łapek w górę, prosiłem tylko o 10, także to już jest zakończenie tej serii, a w najbliższym czasie mam kolejny pomysł z nagrania tutaj jednego małego projektu dwudniowego. Ojejku. Także oglądajcie. Pozdrawiam serdecznie. A jeszcze tak, zobaczcie, spójrzcie, jak ładnie słońce zachodzi. Godzina 19, jeszcze jest jasno, 19:19 zachód będzie w tym miejscu. Jeżeli chodzi właśnie, zobaczcie, jak zielono jest takie troszeczkę odosobnione miejsce. Mamy bardzo dużo sów. Jest tyle sów, że co chwilę te sowy słychać wieczorem, jak huczą. Także też dość ciekawie. Chłodno jest, 19 stopni. Ta pogoda mi zdecydowanie tutaj odpowiada o wiele bardziej. No i jeszcze w bonusie na sam koniec spaceru przyleciała sowa. Myślała, że jej nie wypatrzę, a jednak ją zobaczyłem. Zobaczymy, czy się nie spłoszy, gdyż one lubią tak czasami trochę przypanikować. Siedzi tutaj.